Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj wycieczka w góry. Jesteśmy z Sydney, Australia Central i udamy się do serca Gór Błękitnych, do miejscowości Katoomba. Zapraszamy. Pociągi tutaj kursują do Katoomby co godzina. No, tak trafiliśmy, że mamy za 50 minut. Także idziemy jeszcze sobie kupić jakieś snaki na podróż. Podróż trwa 2 godziny. A jeszcze nigdy nie jechaliśmy taką długą podróż tutaj w Sydney, Australia. Zawsze to w te góry żeśmy udawali się samochodem. Dzisiaj kolejny raz używamy public transport, podróż pociągiem, coś wspaniałego. Ja uwielbiam jeździć pociągami. Zaraz będziemy testować. Szukamy jakiegoś sklepu. Fajna jest ta stacja, zobaczcie jaki ma wysoki sufit. Grace, chodź. Chyba pójdziemy najpierw do jakiegoś marketu. Trzeba się zaopatrzyć w jakieś produkty. Nie wiemy, co tam nas może spotkać po drodze, a jednak 2 godziny to możemy zgłodnieć. O, tu nawet zobaczcie, restauracje są. Sklepiki. Jest to dosyć stara stacja, ale ona cały czas jest rozbudowywana, polepszana. Ale jak widzicie, klimat taki typowo brytyjski, filary i tak dalej, wysoki sufit. Nawet jakieś są poczekalnie tutaj. Tam śpi jakiś bezdomny. Na razie opuścimy tą stację, dlatego że mamy czas. Gracia, are you excited to go? Going to Perth. Going? To Perth. Zobaczcie, stąd nawet można podejrzewam, że do każdego dużego miasta w innym stanie możemy stąd dojechać. To akurat był pociąg podstawiony, który jedzie do Perth. O, to by była wycieczka. Parę dni pewnie, jakieś tam noclegownie w środku. Ciekawe. No i bilet pewnie jest $5000. Tak? Tutaj ze stacji mamy do najbliższego sklepu 500 metrów, także idziemy. Dopiero się wydostaliśmy z tej stacji. On the cross this way, Grace. Musimy tylko przejść przez te wielkie skrzyżowanie. I jesteśmy. A ludzi? Serce Sydney. Patrzcie. Tu zawsze się czeka na czerwone jest, na zielone światło bardzo długo. Często do 3 minut. No wreszcie. Jeszcze z 300 metrów jesteśmy w sklepie. Dobra. Okazało się, że to jest takie wnętrze. Taki malutki shopping center. I o, tutaj albo tu możemy kupić w supermarkecie. A jeszcze Grace chyba coś będzie chciała sobie wziąć na wynos. Ale pachnie. The spices? Yeah, like there are those right? I tutaj jest restauracja. Okay, take away food here. We can bring in the train. Okay. Grace coś wybiera na wynos. A w sumie dobrze. Porcja ryżu w zupełności może jej pomóc i dodać bardzo dużo energii. Grace jest tam w kolejce i zamawia porządną porcję ryżu z jakimś mięchem, warzywami, a ja wejdę, kupię tutaj jakieś snaki. Kurczę, to jest oczywiście chiński market i kolejne dylematy, co wziąć.
Nie moje klimaty. No ale zaraz co znajdziemy. Niezła zagwozdka. Wezmę tylko picie i takie delikatne snaki. Może te... O, to wezmę. Dobra. Wezmę sobie taką kawkę. I wezmę sobie taki australijski fajny soczek. I to wszystko. Za te snaki zapłaciłem $7,5. Ok. Wracamy do Graszy. Chyba ona jeszcze tam czeka, żeby odebrać jedzenie. I idziemy na upragniony pociąg. Siema Grasia. No, do pociągu 24 minuty, a Grace jeszcze czeka na jedzenie. Sytuacja się robi lekko dramatyczna. Ok, mamy jedzenie. How much you pay, Grace? 30 something. Go. 30 something. 3 dychy zapłaciła z ogonkiem. Dobra, lecimy. Zostało nam 17 minut tylko. Ale z buta mamy jakieś 5. Witamy już niedługo. Platforma numer 7. Stacja Central Sydney. Tu jeszcze po drodze Wam pokażę. Jest taka pora lunchowa. Za 7:01 większość miasta pracujący tutaj w CBD wyskakuje na lunchy. Restauracje mają się bardzo dobrze. I no taki zwykły lunch około $20, powiedzmy, taki najprostszy kosztuje. No ale jak już tak ktoś musi jeść codziennie na mieście, to miesięcznie troszkę go to kosztuje. Jeszcze tylko przejść przez tą główną ulicę. Jesteśmy na stacji, a później oczywiście trzeba odnaleźć platformę. Zostało nam 9 minut. Dajesz Nawara. Zostało nam 8 minut, ale już wbijamy się z powrotem na stację. 7, tu jest, okej, zaczyna się od 1 po prawej stronie i tam na końcu, już widzę, jest 7. Jesteśmy w domu. Brawo, Nawarka. We are on time. Następny pociąg za godzinę. Szkoda by było stracić w dworcu aż godzinę. Kasujemy bilety i wbijamy się na pociąg. Ok, mamy. Trzeba wybrać jakieś fajne miejsca. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pociąg w środku. Dwupiętrówka. Mam nadzieję, że z toaletami. Darling, go in the end. We have time. This is the first video. Ok, you choose. Stary pociąg. Ja, strasznie stary. O! Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi. Oh, next. Go next. Znajdziemy sobie takie bardziej przystępne miejsce. No nie jest aż strasznie taki długi. Tutaj kierownik pociągu, dzień dobry. Chodzimy. I'm not sure what we can go. Here. Jak to się otwiera? This only if you are there, maybe. Next door, darling. Chodź. I'm not understand. Nie wiem, o co tu chodzi. Idziemy na koniec. Oh, here is lot of space. Maybe upstairs. Tu. Oh, can open.
O, like that one. Kurwa. Wystarczy popchnąć. O, tutaj spoko. Może być. Może być. Grace musi wyczyścić siedzenie. Filipinka. Odjazd mamy za 5 minut. 2 godziny drogi. Grace już wcina. Zamówiła taki ryż zasmażany. Boczek pieczony. Sos, kapusta, ogórek, cytryna. Dobra, będziemy jedli razem z jednej michy, czyli po filipińsku. Smacznego, Grace. Zaczynamy lunch i odjeżdżamy. Żegnaj Central Sydney. Followed by Parramatta, Blacktown, Penrith, Emu Plains, then all stations to Springwood, and then all stations to Katoomba. Nie ma za bardzo jakiejś, zobaczcie, musimy jeść tutaj na siedzeniach, bo Just a nie friendly wpadli na reminder, pomysł, żeby there are tutaj two zamontować carriages on jakiś board, located stolik. one at the front and one at the rear of the train. Stare pociągi. Please respect others by keeping noise to Nie a wygląda minimum. tutaj to najlepiej. Nie jest komfortowa jazda tutaj. And using Trudno. headphones to listen. No i dojechaliśmy. Jesteśmy na stacji Katoomba. Jechaliśmy 2 godziny i 5 minut dokładnie. Grasia spała. Ja oglądałem YouTube'a i kanał, świetny kanał znalazłem, który się nazywa Easy Vlog. Tutaj jest w ogóle zimno. Temperatura dużo niższa niż w Sydney. Dobrze, że wzięliśmy sobie bluzy. Pytanie w prawo czy w lewo. Takie jest zawsze odwieczne. Ale już tutaj widzę Tourist Attractive Turn Right. No to dobrze, idziemy w prawo. Jechaliśmy 2 godziny pociągiem, a z tej Oyster Card skasowali nas niecałe $6. Bardzo tanio. Z powrotem drugie $6. Za $12, zobaczcie, możecie sobie zorganizować taką wycieczkę z Sydney w góry. Spoko. Także jesteśmy w miasteczku Katoomba. Niewielka mieścina, niecałe 8 000 mieszkańców, około 1000 km nad poziom morza, czyli miejscowość górska. Idziemy prosto w stronę pięknych miejsc widokowych i między innymi tam będą słynne 3 siostry. Postanowiliśmy wziąć autobus. Dosyć często stąd jeżdżę, bo to wcale nie jest aż tak blisko, a nie będziemy marnować czasu tutaj, żeby iść przez to miasto, tylko pójdziemy sobie tam na jakiś szlak. Także na pewno sobie jeszcze trochę pochodzimy. A Grasia już szuka znowu coś do jedzenia. I strasznie jest zimno. No góry to nie jest Sydney, wiecie, to jest kawałek tylko, ale jednak zmiana klimatu. A Katoomba leży w samym centrum gór błękitnych, czyli to jest tak powiedzmy serce tych gór. I będąc tutaj w tych górach błękitnych trzeba przyjechać do tej miejscowości.
i pojechać na te pola, te miejsca widokowe i jest tutaj bardzo dużo też szlaków pieszych, górskich. No my dzisiaj, tak wiecie, delikatnie na sportowo nie będziemy aż tak bardzo dużo chodzić, ale pokażemy Wam to miejsce. Yeah. No jedziemy tym autobusem w stronę Trzy Siostry, tak? Three Sisters. Smacznego. W tej chwili jest tutaj marzec, New South Wales, Australia, czyli sezon jeszcze taki, powiedzmy, letni. Jak w Polsce są upały, to tutaj jest zima i wyobraźcie sobie, że tutaj spada w sezonie zimowym 2-3 razy śnieg, a ponad 124 lata temu, chyba w 1900 roku, spadło tutaj rekordowo dużo śniegu, bo 180 cm, także możecie sobie wyobrazić, że w Australii ludzie też jeżdżą w góry na narty. To nie jest tylko słońce, plaże i upały i pustynia na środku. Są góry, jest zimno i możemy spotkać troszkę śniegu. Ja byłem 2 razy na górze Kościuszko, raz z Grace, raz sam. To raz byliśmy w styczniu, chyba tak, przełom grudnia i stycznia parę lat temu. Weszliśmy sobie na tą górę Kościuszko, to też tam widzieliśmy tam fragmenty śniegu. Także dla tych, co nigdy o tym nie słyszeli, nie wiedzieli, to jednak możemy spotkać trochę śniegu w Australii. No i dojechaliśmy do głównej atrakcji, ale tutaj dzisiaj jest bardzo dużo mgły, także mało będzie widać. Autobusem jakieś 6-7 minut. A skąd ta nazwa w ogóle Katoomba? Aborygeni wymyślili i to oznacza błyszczącą, spadającą wodę. Tu jest bardzo dużo też wodospadów na tych trasach, których dzisiaj Wam niestety nie pokażemy i niestety też jest bardzo ograniczona w tej chwili widoczność. Wszystko odparowywuje, także nie mamy szczęścia. Można powiedzieć, że tutaj jest naprawdę zimno w tej chwili. Grace już marznie. Idziemy na pierwszy punkt widokowy. Miejsce bardzo turystyczne, kupę ludzi i dochodzimy w tej chwili do najbardziej spektakularnego widoku, w którym raczej Wam nic dzisiaj nie pokażemy. No, zobaczymy z prawej strony, co widać. A były opady deszczu i dlatego. Zobaczmy. Mam nadzieję, że Wam kamera chociaż trochę to pokaże. Tutaj można zejść troszkę niżej, ale naprawdę widoczność bardzo, bardzo zła. Idziemy zobaczyć to z drugiej strony. Wszędzie biało. Zobaczmy z tej. Nic nie widać. Ale porażka. Idziemy jeszcze, zejdziemy tam troszeczkę niżej. I tędy, maybe Grace, this way. Trzy siostry, które nie widać, ale mogę Wam powiedzieć, to są takie 3 skały. Wysokość tych skał ponad każda jedna 900 metrów nad poziom morza. Też
mają tu jakieś tam ogromne znaczenie turystyczne. This way. Bardzo słynne. One last visit before leaving Australia. No, ale powietrze jest fajne. Wow. Three sisters, but Powietrze jest super, naprawdę. Takie rzeźkie. Co innego w mieście, co innego poza miastem. A, jest tutaj sporo takich punktów widokowych. Zobaczcie. Ale to samo. Biało. Niestety. Nic. Tylko mgła. A w dół to samo. Kasia, let's go. My proposition is let's go to the coffee shop. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy kolejny raz okazję z Grasią spędzić czas razem. Mieszkając tutaj prawie 6 lat, goniliśmy za pieniędzmi. System skutecznie nam sporą lwią część tu zabierał. Sporo czasu traciliśmy, sprzedawaliśmy swój czas pracodawcom. W tej chwili troszkę korzystamy i dla nas najważniejsze jest przede wszystkim, o tutaj jest, przede wszystkim spędzić czas razem. Zobaczcie tutaj. To już troszeczkę się robi. Wow. Troszkę lepiej. Już odchodzi ta para powoli. Przejdziemy tą budowlę dookoła, te pola widokowe i udamy się do tego centrum turystycznego na kawkę. Bo czemu by nie? Grasia tak oznajmiła, że ma bardzo ochotę na kawę, choć pije bezkofeinowo. Ja też bardzo chętnie się napiję. Co prawda to będzie moja druga kawa w ciągu dnia, ale nie ma znaczenia. Nie robimy tras górskich jednak ze względu na taką, a nie inną pogodę. Wracamy się na górę. Magnes. You know Magnes? I know. Do you still need it? Może jakiś magnes sobie kupimy. I think we got the three sisters. I think. My już tutaj byliśmy samochodem z 3 razy i mamy już chyba te magnesy nawet popłynęły na Filipiny, na naszą domową lodówkę w Dumaguete, także nie będziemy kupywać dodatkowych magnesów tutaj, ale idziemy do tego miejsca, gdzie są sklepiki. No widać, że troszeczkę się przerzadza ta para. Coraz lepsza widoczność. Pójdziemy wypić kawę i wrócimy się jeszcze raz tutaj. Może uda nam się Wam to wszystko pokazać w takiej pięknej scenerii, bo taka jest, no ale no widzicie, nie zawsze. Nie zawsze się udaje wyłapać wszystko w życiu, to co jest esencją. Czasami trzeba się pocierpieć i po prostu troszeczkę popróbować. Grasia jeszcze kręci swoje pilniki. I think left here. Oh, this one. Toilets and information for tourists. Tam pójdziemy. Odnośnie Australii, jeśli ktoś bardzo lubi takie szlaki turystyczne, górskie, no to jest perfekcyjne miejsce na zwiedzanie. New South Wales. Tutaj Wam pokazuję mapkę.
bo zadawaliście mi pytanie, w jakich najlepszych miesiącach jest zwiedzić Australię i udało mi się dotrzeć do takiej mapki, zobaczcie, i to dokładnie macie wypisane, w jakich miesiącach jakie stany najlepiej jest odwiedzać. My jesteśmy w stanie New South Wales, Nowa Południowa Walia, jak widzicie na tym obrazku, luty, marzec. Mamy marzec, a pogoda nam się skiepściła. No trudno. Podejrzewam, że jutro może być już słońce. Jak to też mówią Australijczycy, bardzo słynne powiedzenie: nie lubisz pogody, poczekaj 5 minut. Tu pogoda bardzo szybko i często, nawet kilkakrotnie w ciągu dnia, potrafi się zmienić diametralnie. Ok, to wchodzimy do środka, napijemy się kawki. Gracia, here? Where is the best coffee? Or there? There is beer. Restaurant. O, tu też są fajne widoki. Zobaczmy, jakie tutaj są widoki. Ja pamiętam, to był jeden z pierwszych moich vlogów i właśnie tutaj to pole widokowe wam pokazywałem. Ponad rok temu, także jeszcze raz wam pokażę. Tutaj padało, także mało ludzi, ale zobaczcie, fajnie sobie tutaj usiąść, zjeść lunch. W środku bardzo dużo ludzi, na zewnątrz prawie nikogo. I jak to wygląda? Tak. No. Góry błękitne. W tej chwili no naprawdę jest ciężko to wam pokazać, ale one są naprawdę błękitne. W związku z tym, że jakieś rośliny wydzielają olej, który się rozprzestrzenia w powietrzu i nadaje kolor błękitny tym wszystkim górom. Stąd ta nazwa. Ok, wchodzimy do środka, napijemy się kawusi. Gdzie jest Grace? Pytanie. Może poszedł do toalety? Zaraz się znajdziemy. Tutaj niżej, piętro niżej są sklepiki. Zobaczcie. Dużo pamiątek można kupić. Jakie fajne miśki. Ładne. Bluzy Australia 44,95, ale drogo. No, ceny nie są niskie. Koszulki, proszę bardzo, z napisem Katoomba. 2 koszulki za $60. Od razu wam przeliczę na złotówki oczywiście, moi drodzy widzowie. Idę na górę, bo zgubiłem żonę. Grace już opanowała stolik. Usiądziemy sobie, napijemy się kawę i pomyślimy, co dalej. Eat the leftover. Mamy kawkę. Cheers, Grace. Co jeszcze wzięła? Jeszcze coś szuka w plecaku. Throw this one. Okej. Będzie kończyć jedzenie. No tak, możemy to jeść, nie ma problemu. Po co to nosić? Na zdrowie, żoneczka. Latte. Cheers. Pijemy kawusie i zastanawiamy się, co dalej. Dobra. Kawka wypita i robimy
drugie podejście do tych gór. No trzeba coś tam je zobaczyć, chociaż trochę. Widziałam, że już tam mgła opadła. Z pół godzinki siedzieliśmy na kawce. Wrócimy się tam jeszcze raz i zobaczymy. Tak, widać, że już widoczność jest dużo lepsza niż wcześniej. I tak jak wspominałem wcześniej, że tutaj pogoda się zmienia just like that. Już widzę, że chyba będę w stanie wam pokazać te góry. Pięknie się wszystko odsłoniło. Metamorfoza. Grace, you see now? It's beautiful. O, to co wcześniej wam pokazaliśmy, to nie nadawało się. Ale nie wytnę tego, pokażę wam różnicę. Dobrze też wiedzieć, jak ktoś z was tutaj przyjedzie, żeby się nie zrażać. Wystarczy pójść sobie na kawkę, poczekać 30 minut, wrócić się i już można podziwiać góry błękitne. Zobaczcie. Wróciliśmy się dokładnie do tego samego miejsca, czyli do tego głównej platformy widokowej i nawet widzę, że jest mniej ludzi. Oh, is that? Miejsce warte odwiedzenia i od razu na strzał 3 siostrzyczki, zobaczcie. Jeden, dwa, trzy. Wszystkie ciut powyżej 900 metrów nad poziomem morza. I dalej coś takiego. Z drugiej strony coś takiego. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają wam się te góry. Porobię Grace trochę zdjęć. Grace? One more. Jeszcze przed tych 3 siostrach. Here. Oh. Go there, darling. Oh, here. Perfect. Okej, to co? Spadamy, darling, co? Idziemy dalej. No tak jak widzieliście, no dla mnie widok przepiękny. Za każdym razem robi na mnie takie samo wrażenie. To jedno z takich miejsc, które będę naprawdę miło wspominał tutaj, przebywając na tym kontynencie wyspiarskim, że macie tipa kolejnego ode mnie. Będziecie w Sydney, nie macie auta, nie ma problemu. Wsiadacie w pociąg za $6, 2 godziny i jesteście. Później autobusem parę minut, także nawet nie musicie nachodzić, żeby dotrzeć do tego punktu widokowego.
A jak ktoś bardzo lubi robić kilometry, to tu jest jedna trasa, druga, trzecia, sporo tras. Tak mniej więcej 6-kilometrowe. Można robić takie kółka na wodospadach i tak dalej. Ja Wam tego niestety nie pokażę, ale dobrze wiedzieć, że jest taka opcja. Jeszcze powrót, żeby zaliczyć toaletę. Później tutaj jest przystanek autobusowy. Dojedziemy do pociągu. Pociągiem z powrotem 2 godziny. Wracamy do Sydney. No, i jesteśmy z powrotem przy stacji. We have to check what time we have the train. Musimy sprawdzić, o której mamy z powrotem, bo co godzinę te pociągi jeżdżą. Jak mamy jeszcze czas, to może pochodzimy troszeczkę sobie tutaj po tym miasteczku. Nie jest źle, pociąg mamy za 25 minut, także możemy sobie iść powolutku, posiedzieć na peronie i zrelaksować się. Ta stacja jest stara jak to miasto. Ponad 150 lat temu powstało. I pewnie ta stacja też ma tyle lat. A jeszcze muszę znowu zobaczyć, cały czas musimy skanować te karty. Się przesiadamy. Jak nie zaskanujemy biletu, to znaczy, że nie mamy biletu. Grace, which platform? One. Idziemy na 1, żebyśmy tylko platformy nie pomylili. I think only one. I think It's 1 and 2, but it's only one, okay. To przecież jest wiocha. Jedna tylko platforma. 20 parę minut, a już pociąg stoi podstawiony. 23 minuty odjazd. Parramatta, tak, to jest to samo. Central, yeah. Go in the back? the first is here. Yeah. Idziemy tam na początek. No zobaczcie. Widać, że spory deszcz tutaj wcześniej był. Stąd tam mgła tam w górach. Here? You wanna go in now? Chodź. Dobra. No people. Upstairs? No i pociągi też bardzo stare. Jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Same? O, możemy tu się, to jest najwięcej miejsca. Is this? Same. I think this is the one. Yes. See, it's the same. A. No i cóż, przed nami jeszcze 2 godziny powrotu do miasta Sydney. Czekamy, aż kierownik pociągu da chorągiewko stać, że ruszamy. No jeszcze jakieś 15 minut. Czas na relaks.
totalnie tragedia. Jeszcze, słuchajcie, na sam koniec dwa słowa na temat kolei tutaj w Australii. Ja wcześniej jeździłem, ale tylko po mieście Sydney, po całej metropolii. Pierwszy raz wyjechałem poza miasto Sydney, tutaj do tej Katumby, to jest, ja wiem, ze 100 km może. Pociągi są brudne, wolne. Tragedia jakaś, nie ma żadnej informacji, kiedy następna stacja. Coś tam trzeszczy przez radio kierownik pociągu, że jest tam jakaś tam, daje znać o kolejnej stacji. Wydaje mi się, że Australia, jeśli chodzi o kolej, to jest jakieś 30 lat do tyłu, jeśli chodzi o Polskę i katorga. Nie polecam, w ogóle nie polecam, jeśli chodzi o te pociągi. Jestem w szoku. Myślałem, że w Australii to jest na wyższym poziomie, ale to, co tutaj dzisiaj przeżyłem, dojeżdżamy już do Sydney i po 4 godzinach jazdy, szczerze mówiąc, to już mam dosyć tych pociągów. Jak widzieliście, byłem w toalecie, a toaleta tragedia. No, Polska lat 90. No, ale cena nie było wcale drogo, no ten bilet $6 tylko, także okej. Jeszcze na każdej stacji zawiadowca gwizdkiem daje znać do kierownika pociągi, żeby mógł, że możesz odjechać, czyli tak jak w Polsce kiedyś dosłownie. Szok. No cóż, moi drodzy, dojeżdżamy już do Sydney, później jeszcze z 20 minut tramwajem do domu. Będziemy kończyć, to jest chyba już odpowiedni moment. Gracia, thank you very much for the trip today. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ukaże się już jutro. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to dajcie suba, to będziecie na bieżąco informowali o nowym odcinku. Easy teraz nadaje i ciśnie odcinki codziennie. Także mam nadzieję, że będziecie cały czas z nami. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.